Witajcie kochani. Pewnie zauważyliście, że już jest ciemno. Miałam ogromne problemy z tym, żeby znaleźć odpowiednie miejsca, żeby zrobić dla Was te recenzje, ponieważ było albo za zbyt jaskrawe słońce, był bardzo silny i jest w dalszym ciągu bardzo silny wiatr. Ja nie mam mikroportu, więc nie jestem w stanie Wam zrobić dla Was te recenzje tak, jakbym tego chciała. Ten wiatr jest dla mnie ogromnym utrudnieniem, ponieważ uniemożliwia mi swobodne mówienie, a Wam odsłuchanie tego, co robię. Niemniej jednak udało mi się w końcu znaleźć po długich poszukiwaniach odpowiednie miejsce do tego, ale jak już widzicie, zrobiło się ciemno, opalą się lampki, także będziecie musieli to znieść. Dzisiaj opowiem Wam o zapachu, który idealnie pasuje do klimatu śródziemnomorskiego, jaki cechuje wyspę Cypr, na której obecnie się znajduję, czyli zapach marki Dior o nazwie Forever and Ever Dior. Perfum Forever and Ever Dior nie należy mylić z innym zapachem o bardzo podobnej nazwie, czyli Forever and Ever, ponieważ są to dwa odrębne zapachy, także lepiej, żebyście o tym pamiętali. Zapach Forever and Ever Dior nie jest zapachem, który jest dostępny w każdej perfumerii sieciowej, wręcz przeciwnie, bardzo ciężko jest ten zapach zdobyć. Najczęściej można go spotkać na lotniskach, w strefach bezcłowych, a także za granicą. Chociaż po tym, jak kupiłam ten zapach na Cyprze, w jednej z perfumerii, zorientowałam się, że można go kupić również poprzez stronę internetową polskiej sieci perfumerii Douglas, także możecie spróbować ten zapach tam również znaleźć. Forever and Ever Dior dostępny jest tylko w dwóch pojemnościach, 50 ml oraz 100 ml i tylko w wersji wody toaletowej. Twórcą tych perfum jest Jean-Pierre Bertrand, który współtworzył zapach Dior Dune, a także twórca zapachów dla takich marek jak Burberry, Cacharel czy Chopard. Opakowanie zewnętrzne perfum Forever and Ever Dior wygląda w ten sposób, czyli jak widzicie jest bardzo proste, w kolorze białym, z takim różowym emblematem na środku, charakterystycznym dla większości opakowań zewnętrznych marki Dior. Dodatkowo ma tutaj złote napisy oraz, co mnie osobiście zdziwiło, napis w języku bodajże arabskim. Nie wiem, czemu on służy, ale chyba pierwszy raz spotykam się z takim napisem na opakowaniu. Z tyłu opakowania znajdują się wymienione składniki tych perfum, między innymi frezja, jaśmin i róża bułgarska. Flakon zapachu Forever and Ever Dior wygląda w ten sposób i ma nawiązywać do starych zapachów Diora z początku działalności tego domu mody, czyli pierwszej połowy XX wieku. Flakon, a raczej płyn znajdujący się w środku, jest w kolorze jasno-różowym, osobiście moim ulubionym. Natomiast wokół szyjki flakonu znajduje się srebrna nić, która ma nawiązywać do kreacji couture domu mody Dior, czyli niesamowicie drogich kreacji szytych na miarę, zazwyczaj tylko i wyłącznie w jednym egzemplarzu. W składzie tego zapachu znajdują się przede wszystkim kwiaty, między innymi jaśmin, róża bułgarska oraz frezja. Natomiast w bazie tego zapachu, która jest wyczuwalna już pod sam koniec na mojej skórze, wyczuwalna jest wanilia, bursztyn oraz piżmo. Czymś, co odróżnia ten zapach od innych zapachów tego typu, jest niewątpliwie to, że to jest stricte kwiatowy zapach. Przeważnie, jeżeli zapachy są świeże, zawierają dość dużą dawkę owoców. Ten natomiast nie zawiera ich, o dziwo, wcale. Niektórzy twierdzą, że to jest zapach nudny, nijaki, babciny. Spotkałam się z takimi określeniami, natomiast ja absolutnie się z tym nie zgadzam i będę tutaj tego zapachu w tym kontekście bronić. Gdybym miała określić te perfumy za pomocą kilku słów, czy też przymiotników, które byłyby słowami kluczami, to zdecydowanie byłyby to takie słowa jak lekki, subtelny, niezobowiązujący, bliskoskórny, czyli taki, który Wy wyczuwacie, jest bardzo intymny, bliski Waszemu ciału, ale niekoniecznie wyczuwa go otoczenie, co ma oczywiście swoje plusy i minusy. Ponadto powiedziałabym, że jest to zapach bardzo delikatny i niesamowicie orzeźwiający. Bardzo ciekawe jest to, przynajmniej dla mnie, że zapach ten zawiera jaśmin, którego, jak wiecie, osobiście w perfumach nie znoszę.
Tym bardziej zdziwiło mnie to, że ten zapach bardzo przypadł mi do gustu i to tak bardzo, że jestem przekonana, że zostanie ze mną na dłużej i dołączy do moich kolekcji wszystkich jasno-różowych perfum, ponieważ zauważyłam, że perfum w tym kolorze mam najwięcej. Perfumy Forever and Ever Dior są perfumami idealnymi na takie wyspy i na takie upały, jakie panują w tej chwili na Cyprze. Czyli przypominam, 40 stopni w ciągu dnia i w tej chwili około 30 wieczorem. Także ten zapach sprawi, że nie będziecie się czuli uduszeni, ponieważ spodziewam się, że gdyby to był zapach mocniejszy, cięższy i te kwiaty byłyby bardziej wyczuwalne, nie dałoby się tego zapachu tutaj po prostu znieść. Muszę Wam przyznać, że zapach ten niesamowicie mi się podoba i mam ochotę ciągle się nim spryskiwać, tak też zrobię teraz. Wydaje mi się, że nie ma możliwości przedawkowania tego zapachu, ponieważ jest on tak lekki, świeży i subtelny, że jest to po prostu niemożliwe. Zapach Forever and Ever Dior jest zapachem idealnym dla kobiet, które lubią świeże zapachy. Świeże, ale nie cytrusowe, tylko kwiatowe. Dla kobiet, które szukają zapachu idealnego na lato, na wypad swój wakacyjny albo też urlop. Jest to zapach idealny dla takich kobiet, które lubią zapachy typu Lancome Miracle, czy też Miracle Forever, Jean Lanvin o nazwie Jean oraz Yves Saint Laurent Baby Doll. Jeżeli chodzi o ceny tego zapachu, to w kontekście opakowania zewnętrznego oraz flakonu daję temu zapachowi ocenę 5, ponieważ podobają mi się zarówno prostota, jak i kolorystyka i opakowania zewnętrznego i flakonu. Jeżeli chodzi natomiast o sam zapach, to z racji tego, że to nie jest nic odtwórczego, ale jednocześnie coś, co bardzo mi się podoba, niesamowicie przypadło mi do gustu i uważam, że jest super, daję temu zapachowi ocenę 4,5. Jeżeli chodzi o trwałość tego zapachu, to nie jest ona zbytnio zadowalająca, ponieważ przynajmniej na mojej skórze ten zapach utrzymuje się około 3 godzin. I dlatego właśnie daję temu zapachowi ocenę 3, natomiast uważam, że nie jest to jakiś duży minus tego zapachu, zwłaszcza dla osób, które nie oczekują od perfum tego, żeby trwały na skórze 24 godziny na dobę. Drodzy, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że recenzja w plenerze Wam przypadła do gustu, mimo wszelkich utrudnień, jakie tutaj panują. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.